Halo, halo, tutaj Beniek. Witam Was w pierwszej edycji mapy tygodnia, w której zaprezentuję Wam 5 najlepszych map minionego tygodnia. Oczywiście, zazwyczaj w takim czasie wychodzi więcej niż 5 map wartych uwagi. Dlatego pokażę Wam także te, które nie trafiły do top 5, a na przykład autorem ich jest znany maper. Okej, więc nie przedłużając, na miejscu 5 najlepsza mapa na DT zeszłego tygodnia. Szczerze mówiąc, to nie grałem jej bez modów, ale domyślam się, że gra się ją równie przyjemnie. Raczej nie należy do najłatwiejszych, bo do tej pory widzę na niej tylko 6 wyników z double time'em. Czwarte miejsce to Ai no Scenario. Mapa całkiem standardowa, jak na opening przystało. Jedynie jakoś nie przywykłem do mniejszych kółek w tego typu przypadkach. Dodatkowo mamy tutaj dwa Insane Diffy, które w sumie jakoś nie bardzo się od siebie różnią. No i muszę przyznać, że nawet piosenka całkiem fajna, a jak już mi się podoba japoński wokal, no to musi być coś. Na trzecim miejscu Zetsubou Restaurant, czyli dość oryginalna jumpowa mapka. Wszystko całkiem zacnie zmapione pod muzykę, czasem spacing jest troszkę za duży, ale to taki mały mankament. Poza tym raczej nie ma się do czego przyczepić. Drugie miejsce, ku mojemu zaskoczeniu, zajęła mapa autorstwa Amamiya Yuko. Dlaczego ku mojemu zaskoczeniu? Bo raczej nie jestem fanem jego map, no ale tutaj wykonał kawał dobrej roboty. Jego styl bardzo dobrze pasuje do muzyki, wolne party nie są za trudne, a przyspieszenia są w sam raz. Jest to chyba najlepsza mapa od Skystara, jaką grałem. Nad miejscem pierwszym nie musiałem się długo zastanawiać. Lonely Night to moim zdaniem zdecydowanie najlepsza mapa minionego tygodnia. Świetny track dał spore pole do popisu autorowi mapy, który swej szansy nie zmarnował. Okej, teraz przejdę do map, którym nie udało się trafić do top 5, a również zasługują na chwilę uwagi. Pierwsza z nich to doskonała pozycja dla fanów K-popu. Nie żebym sam był, ale całkiem podoba mi się ten styl mapienia. Mapka całkiem prosta, więc polecam tym, którzy nie grali jeszcze map tego typu. W miniony tydzień do świata osób wstąpiły dwie mapy, które z pewnością można zaliczyć do jednych z trudniejszych w grze. Pierwsza z nich to Furioso Melodia. Według mnie do połowy ta mapa jest całkiem w porządku, no niestety w drugiej części autora troszkę ponosi wyobraźnia i stąd niższa ocena z mojej strony. A będąc przy bujnej wyobraźni, no to nie wiem co Hollowings brał, gdy to mapował, ale raczej było tego za dużo. I to by było na tyle pierwszego odcinka mapy tygodnia. Jeśli macie jakiekolwiek sugestie, to napiszcie je w komentarzach. Pamiętajcie, to w dużej mierze od Was zależy, jak wygląda ten kanał. Więc jeśli jakaś mapa nie znalazła się w top 5, a powinna, to dajcie mi znać. Także dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia.